Zrezygnowałem z pracy. Nawet nie wiem od czego zacząć i jak to wszystko ogarnąć merytorycznie. Dostałem nową robotę. Nawet nagrałem już parę filmów odnośnie tego tematu. I od kiedy ją zacząłem, nie miałem czasu już na nic. Jestem do tyłu z materiałem 2 lata. I to wszystko przez to, że cały czas zasuwałem tam. Nawet nie wiecie, co to za samochód jest. Tyle się zmieniło. Nie zdążyłem nawet filmu o nim wypuścić, bo miał być w wielkich newsach. Ciągle nie było czasu. Kto się zna, to się zna, już wie co to jest. Ale też nie będzie o tym odcinek. Postaram się go jak najmniej pokazać, bo chcę opublikować materiał o nim jako następny. Opowiem tylko trochę o tym, gdzie byłem, co robiłem, dlaczego mnie nie było i bez zbędnego po prostu 3 szybkie ujęcia, co się będzie działo, wyjaśnimy już na miejscu. No, ciebie też. Tak. Tylko z tym przyjechałeś? Tak. No dobra, no to lecimy. Wiesz, zawartość tego plecaka jest odessana w worku opóźnionym. Aha. Czekaj, bo ten stanął tak. Wygląda niepozornie, ale też bawi. Mówisz? Raczej, tego. Małe wyjaśnienia na temat tego, jak się tu znalazłem i w jakich okolicznościach. Nie jestem graczem drużynowym. Nauczyłem się tego o sobie w ostatniej fabryce. Pociągał mnie fakt pracy samemu, więc zatrudniłem się jako kurier w Amazonie. Przez pierwsze miesiące zadawałem sobie pytanie, dlaczego wcześniej się za to nie wziąłem. Pracowałem sam, zwiedzałem okolice i dużo jeździłem. Trzeba było być szybkim, silnym i myśleć. No praca idealna. Miesiąc przed świętami zeszłego roku ja i paru innych kierowców spędziliśmy w Carlisle, wspierając tamtejszy oddział w dostarczaniu paczek. O tym będzie osobny materiał. Po świętach jednak coś się zmieniło. Prace zaczęły przybywać, kierowcy coraz częściej narzekali na zbyt duże trasy, doszło do tego, że braliśmy zwolnienia chorobowe z powodu kontuzji. Kierowcy i vany były w coraz gorszym stanie, nie zapowiadało się, że trasy będą mniejsze. Frustracja rosła z każdym dniem i w końcu przestałem już zauważać zalety tej pracy. Trudno się na nich skupić, gdy pracujesz na limicie swoich możliwości, a czasem i poza nim. Poszukiwania pracy nie nastrajały optymistycznie. W końcu po którejś rozmowie kwalifikacyjnej odszedłem z Amazona, bo nie mogłem już dłużej tam pracować. Wspomnienia uśmiechów klientów mieszają się z presją czasu, a piękne widoki angielskich przedmieści przyćmiewały czasem znalezione w vanach butelki z moczem. Naprawdę słodko-kwaśna mieszanka i ogólnie nie polecam. Na szczęście w tym czasie zadzwonił do mnie brat i zapowiedział, że przelatuje sam. Powiedział, że zda się na moją wyobraźnię na temat tego, jak spędzimy moje urodziny. Jedną rzecz musicie o nas wiedzieć. Naszą ogromną miłość do gór. I choćby najwyższa na świecie góra była złożona z samych fanów McDonalda, to i tak byśmy się na nią wtrapali. Odpowiedź mogła być tylko jedna. Glencoe. No jak tam?
Widziałem to już z 5-6 razy, ale nadal cieszę się, że tu jestem. Jesteśmy już prawie u szczytu, u grzbietu tam nad parkingiem. Znaleźliśmy taki mały, ustronny, płaski kawałek góry. Tu się rozbijemy na noc, a tymczasem zostawiamy to tu i idziemy do grzbietu, który jest nad parkingiem, tam gdzie zostawiliśmy samochód. Teoretycznie dylemat nie dylemat. Myśleliśmy, że będziemy szli jakieś 10 minut w jedną stronę do tego właśnie grzbietu, ale będziemy jednak szli trochę dłużej. Tym niemniej bardzo chcę tu wejść, spojrzeć na parking z tego właśnie grzbietu, z którego, wiecie, podziwialiśmy. Zawsze przejeżdżaliśmy tędy, podziwialiśmy ten szczyt, wzdychaliśmy, a tymczasem jestem od niego 5 minut chodzenia, tak? Nie mogę teraz zrezygnować. To teraz tak, będzie trochę wiało. Zeszliśmy sobie z tamtej górki i myśleliśmy, że to tylko ta górka jest, do której trzeba dojść, żeby można było zobaczyć ten parking. Potem okazało się, że jest ta górka. A teraz już powiedziałem, że nie idę dalej. Ale też jest fajnie. Tu jest droga, którą dojeżdżaliśmy od strony Glasgow. Ostatnie 2 miesiące w pracy były naprawdę stresujące. Nie macie pojęcia, jak potrzebowałem tego momentu. Śmiesznie będzie w tym odcinku, naprawdę śmiesznie. Postanowiliśmy, że rozgrzejemy się ciepłą herbatką, bo się już zaczyna zimno robić. I nagle zdaliśmy sobie sprawę, że nie mamy do czego nalać herbaty. Termos Nie został w wzięliśmy- aucie, a z nim razem kubek. Tak, nie mamy kubków. Termos został w aucie, bo się już nie zmieścił do plecaków, do całego tego setupu. A z tym, potem się okazało, że nie wzięliśmy żadnej zapalniczki. Na szczęście miałem. Przytrzymam. Już. Tak, to czekaj. Na szczęście mieliśmy tę draskę, o, tak, która już też ucierpiała, już jest obłamana, z nożykiem. I udało nam się wykrzesać iskrę, ale kosztowało to troszeczkę obrażeń. Ale mamy ogień, mamy ogień, uga duga. Śmiesznie jest, tak się wpisaliśmy, że ho ho. Mamy wodę, mamy... będziemy za chwilę mieli ciepłą wodę, więc sobie zjemy kluski. Ale o herbacie nie ma mowy. No i bohater naszego jednego z poprzednich odcinków, gdy zdobywaliśmy Scafell Pike, dwuosobowy namiot, w którym zmieścił się
Roki, ja i Karolina. I teraz zmieścimy się tylko we dwóch z Pawłem. A co do Pawła, to poczekajcie teraz. Brat Paweł, tak? Przyleciał z Polski. I kwestia jest tego, teraz wiecie już, jak byłem zdziwiony, jak zobaczyłem tego gościa na Isle of Skye wtedy i aż powiedziałem gościowi, że wygląda jak mój brat. No, podobieństwo, Mogę jeszcze, zaprezentować. no, Fryzura nie najlepsza. w każdym razie tak. Namiot już rozbity, wszystko pochowane, teraz tylko czekamy na Pawła, bo poszedł gdzieś nad strumyk wypłukać kubki. Uznaliśmy, że kubki po kluskach na pewno jak zalane wrzątkiem nie topnieją ani nic, to i herbatę dadzą radę. I też zaczerpnie wody z źródełka do czajnika, no i sobie zrobimy herbatę, więc ostatecznie taką metodą naprawdę ghetto zrobimy sobie herbatę na końcu. Poczekamy jeszcze chwilę, aż słońce dobrze się schowa i może jakieś gwiazdy zobaczymy. Niebo jest dzisiaj. Niedziela 18 maja. Przebudzenie o godzinie 6 rano. I co? Zbieramy namiot i ruszamy dalej. Are you ready, kids? No to plan jest taki, bo jeszcze nie jedliśmy śniadania. Żeby zjeść śniadanie, nabrać wody w strumyku, z którego braliśmy wczoraj w nocy i iść tamtą stroną, dopiero po łańcuchu na górę i wracać tędy. Lecimy. Półtorej godzinki chodzenia w to, godzinka potem powrotu tu na dół. No i będzie zrobione, a potem w dół to się już sturlamy. Tak. No, zanim dojdziemy w tamto miejsce, to na szybko jeszcze rozbiliśmy znowu obóz, żeby naczerpać wody i zjeść śniadanie. A Paweł nagrywa dla swojej dziewczyny, narzeczonej. Powoli zbliżamy się do szczytu góry Bilanambian, czy jakoś tak to się nazywa, napiszę na ekranie. Trik na tym polega, że ścieżka w pewnym momencie się zaciera i zostają tylko kamienie. I tylko od Twojej wyobraźni zależy, jak tam pójdziesz.
jeszcze śnieg jest. Jeszcze sobie leży. Plus tam w takich paru załomach gdzieś po drugiej stronie też jest. Ciekaw jestem, czy on przetrwa do zimy, czy lipiec i sierpień go stopią. Także no, mamy teraz już zejście ze szczytu. Na Bilan Nam nie wchodzimy jednak już. I teraz będzie dosyć niebezpiecznie, powiedziałbym. Zeszliśmy już z tego szczytu całkiem spory kawałek. Szybko się w dół idzie, mimo że na krótkim dystansie. Tu już jest miejsce, w którym obozowaliśmy wczoraj, znaczy dzisiaj rano jeszcze. No i powoli będziemy tam schodzić i już do samochodu. Powiedz mi, co tu widzisz. Powiedz mi, co tu widzisz. Bo dla mnie to jest kładka piersiowa. Patrz, Michałku, nie wiem, czy będzie widać. O, tutaj są Skałkowicze. Dotarliśmy w końcu do samochodu. Cali, zdrowi, zmęczeni, wypruci, trzęsące nogi, te sprawy. Dlaczego to się tak przepala? O, lepiej. Także daliśmy radę i teraz już tylko odpocząć, zaraz się gdzieś indziej przemieścimy. Żadne kamienie nam na samochód nie spadły. Mandatu chyba też nie dostaliśmy, bo to ten parking pod Trzema Siostrami Glenką chyba nie jest, no jest napis nie parkować przez noc, ale wszystko jest, skończyło się dobrze. Jedziemy dalej. Dobra, ostatni przystanek w Fort William i jedziemy. stąd już do domu.
Byliśmy już w drodze do domu, gdy nagle na parkingu zobaczyłem tego faceta. Give him a follow. To jest Monroe Bagpiper i gra on na kobzie w różnych spektakularnych miejscach w Szkocji, gra też na weselach. Naprawdę fantastyczny człowiek, gra w zespole Clan Andruma, więc jeżeli cokolwiek potrzebujecie ze szkockich klimatów w sensie muzycznych, to jest gość. Yeah, I only told him it's my birthday, that's why. I figured that. Thank you, love you! Nie ma co ukrywać, spędziłem naprawdę fantastyczny czas, zwłaszcza, że mój brat przyjechał i bardzo Ci dziękuję, Pawełku, że się pojawiłeś, że mogliśmy przeżyć razem wspólne te przygody i to była naprawdę przygoda życia. Bo cóż innego przebije wild camping na szczycie gór w Glencoe? No przecież się nie da. Tym bardziej, że dopisała pogoda, niewiarygodne 24 stopnie Celsjusza w Szkocji. Ułożyły się praktycznie wszystkie planety, by nasze doświadczenie było jak najpełniejsze. No po prostu niewiarygodne. I kiedy już myślałem, że wszystko było tak jak trzeba, wszystko po naszej myśli, dzień później dostałem propozycję pracy. I got the job.